Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Pierwszą rzeczą, którą Wam pokażę, jest ta róża, którą udało mi się skończyć. Wygląda ona właśnie w taki sposób. Na początku, jeżeli oglądaliście poprzedni filmik z haftu krzyżykowego na moim kanale, to na pewno wiecie, że ja tutaj troszeczkę jakby pomyliłam, albo raczej źle rozplanowałam, dlatego że nie zauważyłam, że tutaj są blendy, a ja sobie wzięłam materiał Murano 32CT. No i wyszywałam tutaj jedną nitką, ale niestety blendy musiałam zrobić 2 nitkami, przez co w niektórych miejscach jest grubo. Obawiałam się, że to będzie wyglądało jakoś bardzo brzydko, ale nie wygląda to tragicznie. Uważam, że wygląda to nawet całkiem w porządku. Teraz Wam pokażę to tak z bliska bardzo. O, zobaczcie. Nie wygląda to aż tak najgorzej. Ten materiał jest teraz troszeczkę pomięty, dlatego że ja myślałam bardzo dużo, co z tym hafcikiem zrobić. Obstawiałam różne opcje, no i później tak sobie zaczęłam go zwijać i stwierdziłam, że fajnie by to wyglądało jako naszywka, na przykład na spodnie albo na bluzkę. No i tak sobie to dokładałam do różnych ubrań i przymierzałam, gdzie by to najlepiej pasowało, ale ostatecznie nic z tym nie zrobiłam, po prostu leży w szafie, ale kiedyś coś z tego zrobię. Być może właśnie zrobię z tego takie naszywki na ubrania. Bardzo mi się ten motyw podoba. Myślę, że by to naprawdę świetnie wyglądało. Więc tak wygląda ten hafcik. Przy okazji pokażę Wam mój hafciarski zeszycik, w którym zapisuję sobie wszystkie takie malutkie projekciki z tego roku, które udało mi się zrobić albo jestem w trakcie robienia. No i rozplanowałam sobie to mniej więcej tak, że robiłam sobie tutaj napisy, co to jest za projekt, liczbę hafciarskich dni. Jak widzicie, wyszyłam tutaj lamę, królika, donata, tą różę. Tutaj są właśnie te statystyki z róży. Wyszywałam ją 5 dni. Łącznie było tutaj z backstitchem, bo Saga przeliczyła mi backstitch na krzyżyki 1935. Ja nie zrobiłam całego wzoru. Samych krzyżyków było około 1600. I tutaj na dole zrobiłam sobie zdjęcia telefonem, które wydrukowałam i przykleiłam sobie, żebym po jakimś czasie wiedziała, który projekt wyszywałam i jak on wyglądał. Tutaj jest zdjęcie z Instagrama. Ci, którzy są ze mną na Instagramie, to już dawno mieli okazję tą różę zobaczyć właśnie na tym zdjęciu. Udało mi się zapełnić już całą stronę tymi wszystkimi projektami. Jestem z tego mega zadowolona. Mam nadzieję, że uda mi się zapełnić jeszcze drugą, bo chciałabym jednak coś powyszywać. Czerwiec był miesiącem takich trochę przerywników, albo raczej jest miesiącem przerywników. Wyszywam wszystko, co mi wleci w ręce, ale raczej nie wszystko to, co powinnam, no niestety, ale chciałam Wam właśnie pokazać, tak wygląda ta róża i tak wygląda ten zeszycik. W tym miesiącu również postanowiłam zabrać się za ozdoby choinkowe. Przepraszam, że będę trzęsła, ale próbuję siedzieć na takich barowych stołkach w mojej drugiej kuchni i jestem mało stabilna. Ale tutaj mam już skończone dzwoneczki, które robiłam. Te niebieskie robiłam rok temu, ja je znalazłam w szafce i postanowiłam je usztywnić. Tak wyglądają jeszcze nieusztywnione dzwoneczki, właśnie w taki sposób. Te są do usztywnienia. Tutaj mam również dalszą część gwiazdek. Tych gwiazdek już mam zrobione tyle, że się w głowie nie mieści. Będę potrzebowała chyba kolejnej choinki
żeby to wszystko pomieścić. Tutaj mam całe takie pudełko wypełnione ozdobami choinkowymi. Tutaj jest jeszcze serwetka, którą zrobiłam w tym miesiącu. Tak ona wygląda. A tutaj są wszystkie te... Tu jest jakaś karteczka. Tutaj są wszystkie gwiazdki. Ja porobiłam im ceny, dlatego że większość chciałabym sprzedać i tak, żeby nie zapomnieć. I one są naprawdę bardzo tanie, dlatego że je robiłam bardzo szybko. Dla mnie to jest drobnostka, a myślę, że każdy lubi kupować tanio, więc tutaj, jak widzicie, ceny są różne. Pokażę Wam. Tutaj, proszę bardzo, 3 zł. Tu są takie mniejsze po złoty 50, po 2 zł. Pod spodem chyba gdzieś są jakieś droższe. Tutaj są po 4 zł i to jest najdroższa taka śnieżynka. No sporo tego mam, naprawdę. Tutaj mam na tej kartce obliczone. Mam 150, szybka matematyka 3. 153 gwiazdki. Nadia, nie ruszaj, no bo ja bym chciała to mieć tak na płasko, żeby mi się to nie pozaginało, bo one są już wykrochmalone, usztywnione, pięknie przygotowane, czekają sobie na chętnych, chociaż teraz jest taki okres, że nikt nie kupuje, więc ja zbieram, bo znowu będzie tak, że nadejdzie moment, i wszyscy będą chcieli kupić, a ja nie będę miała. Tak samo jak było na Wielkanoc i co roku tak jest, że każdy chce kupić na ostatnią chwilę, a ja nie mam zapasu i później jest problem, więc w tym roku będę przygotowana. Wczoraj wieczorem naszła mnie Wena, aby zrobić kolejny malutki projekcik i już Wam tłumaczę, co tym razem wymyśliłam. Jak już się pewnie domyślacie, po tej nakrętce będę robiła taką ozdobę na słoik i wycięłam z lnu takie kółeczko niewielkich rozmiarów. Tak ono wygląda. Brzegi zabezpieczyłam dwukrotnie nitką, tak żeby to miało w miarę ręce i nogi. Niestety wycięłam sobie to kółeczko za małe. Tutaj niby wydaje się, że jest ok, ale nie obliczyłam tego, że przecież nie dość, że musi się opierać na tej nakrętce tutaj, to jeszcze powinno ładnie spływać na słoiczek i kiedy zrobimy to już w taki sposób, no to niestety tutaj za dużo tego wystającego nie będzie, ale myślę, że mimo wszystko będzie to wyglądało bardzo ładnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wymyśliłam sobie już wzorek. Nie mam tutaj wybranego takiego konkretnego wzoru, który chciałabym wyszyć, tylko znalazłam sobie 3 różne wzory i stwierdziłam, że z tych 3 różnych wzorów zrobię jeden swój. No i co z tego wyjdzie? Zobaczycie. Nie będę Wam pokazywała na razie tych wzorów, bo jeszcze sama nie wiem, które wykorzystam i które elementy z poszczególnego wzoru będę wykorzystywać. Wracam do Was następnego dnia już ze skończonym projektem. Wszystko jeszcze w takiej wersji typowo roboczej, dlatego że nie było to ani prane, ani prasowane. No i zrobiłam tutaj taki totalny miszmasz. Każda rzecz tutaj na tym hafcie jest z zupełnie innej parafii. W ogóle to drzewko to jest totalnie moja inwencja twórcza. To też jest moja inwencja twórcza. To też jest moja inwencja twórcza. A to jest jakiś zlepek przypadkowych elementów haftu. Każdy z innej parafii. Więc jak widzicie, powstało coś takiego. Jeżeli ktoś z Was się mnie zapyta, co autor miał na myśli, tworząc to jakże przepiękne i inspirujące dzieło, odpowiem Wam, że totalnie nie mam pojęcia. Nadia mi się tutaj dorywa. Jeżeli chodzi tutaj o to wykończenie szydełkiem, to robiłam to szydełkiem. Zobaczcie, tutaj jest rozmiar szydełka 5 mm. Zobaczcie, jakie ono jest cieniutkie. Nie mogę teraz tego... O, teraz. I porównam Wam je do igły. Tutaj mam igłę 28, a tak wygląda to szydełko. Jak widzicie, jest maleńkie. Bardzo maleńkie.
i właśnie takim maleńkim szydełkiem wykańczałam tutaj to wszystko. Na początku starałam się to robić tak, jak tutaj widzicie, ładnie, równo, jedno obok drugiego, ale później zaczęło mi się to strasznie marszczyć i musiałam to zrobić już w taki sposób, żeby było więcej luzu jakby, ale mi to totalnie nie przeszkadza. Przepraszam Was za Nadię, ale ona po prostu lubi mi psuć każdy filmik. W każdym bądź razie tak to wygląda. Śmiesznie. Teraz mogę sobie to założyć na słoiczek. No i zobaczymy, jak to wygląda finalnie. A tak prezentuje się efekt finalny. Skoro jesteśmy już w temacie ozdób na słoiki, no to oczywiście nie poprzestałam na tej jednej. Postanowiłam zrobić jeszcze kilka innych i zaczęło się to tak, że ja pochwaliłam się na swoim prywatnym Facebooku, że zrobiłam takie coś, tam na mój dzień wstawiłam, że zrobiłam takie hafciarskie. No i 2 osoby się odezwały do mnie, czy bym im nie zrobiła takich na szydełku. No bo wiadomo, żeby odkupić od kogoś haft jest drogi, a szydełko jest dużo tańsze z uwagi na to, że zrobienie takiej jednej serweteczki zajmuje mi 25 minut, więc tak naprawdę tyle co i nic, więc no wiadomo, że nie będzie to kosztowało tyle co rzecz robiona 2-3 dni. Więc zrobiłam coś takiego. Doczepiłam takie malutkie etykietki. Oczywiście mam te etykietki w różnych kolorkach. Tutaj Wam spróbuję kilka pokazać, bo one są poplątane razem ze sznurkiem. Wrzuciłam sobie to wszystko do jednego koszyczka. Dobra, nie wiem, to są chyba wszystkie kolory, jakie mam. Chyba pokazałam 5 razy 2, 3, 4, 5. No mam 5 kolorów. Tak to wygląda. Do tego dołożyłam taki sznureczek. On ma takie włoski. Nie mogę teraz... on jest taki włochaty i właśnie przez to, że ma takie coś, to one tutaj odstają, te włoski, i to dodaje takiego pięknego klimatu, takiego... Nie wiem, jak to nazwać, ale bardzo mi się to podoba. Tutaj zrobiłam w kolorze Ecri. No i jak widzicie, mam tych kolorów dość sporo. 2 osobom odsprzedałam takie jak się to mówi? Takie serweteczki. A reszta zostanie zapewne dla mnie. Zaplanowałam sobie, że w tym roku będę robiła drzem z truskawek i chyba tylko z truskawek, bo w poprzednim roku robiłyśmy z mamą drzemy najróżniejsze, ale tych drzemów jeszcze mamy bardzo dużo, zostało nam z poprzedniego roku, także w tym roku robię tylko drzem z truskawek i ewentualnie powidła z jabłek zrobię. To jest dobry plan, więc stwierdziłam, że zrobię sobie takie ozdoby na słoiczki, bo to w spiżarni będzie pięknie wyglądało. Jestem mega zadowolona. Jak widzicie, tutaj cała ta górna część przykrywa pokrywkę. Ta pokrywka ma 7 cm i to jest maksymalne, co można włożyć w tą serwetkę. Można włożyć mniejszą zakrętkę, ale większą niż 7 cm nie. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, być może nie. Te serwetki są właśnie tak robione, że tutaj ta część jest wypukła i ona idzie tak jakby do góry, a cała reszta tutaj zostaje niżej. Nie mogę Wam... Chyba na tym żółtym najlepiej widać, że ta część tutaj jest taka wypukła i od tego łańcuszka wszystko idzie w dół jakby. One są tak specjalnie wyprofilowane, żeby one pasowały tak ładnie na słoiczki. Wzór tych serwetek nie jest mój, ja go znalazłam na internecie. Jak wzór jest mój, to zawsze Wam mówię i zawsze Wam go podaję, bo ja też nigdy nie mam problemu z tym, żeby oddać komuś za darmo swoje wzory. Więc tak to wygląda. Shop z Nutellą, słynny obrazek, którego wyszywam już naprawdę bardzo, bardzo długo. Zobaczcie tylko. Zostało mi tutaj do wyszycia niewiele, bo tylko tutaj białym B5200 do wyszycia.
I to już będzie koniec i tylko zrobić backstitch. No i oczywiście zająć się tutaj wykończeniem. Na to wykończenie już mam pomysł od dawna. Jak oglądaliście ten poprzedni filmik, to już na pewno o tym wiecie, że już mam pomysł. Już się nie mogę doczekać, aż skończę. Powiem Wam, że nawet mi się zaczyna podobać ten słoik. Ostatnio Wam mówiłam, że jest 3/10. Teraz już może 4/10. Zobaczymy, jak będzie wyglądał po zrobieniu konturów. Mam nadzieję, że dużo lepiej. Mam nadzieję, że ten pisak mi się spierze. Jak widzicie, bardzo dużo tego materiału zostało. Zobaczcie, ja mam to złożone praktycznie na pół. Tutaj troszeczkę wystaje. I zobaczcie. I tu jest 2 razy tyle tego materiału. Tak wygląda tył swoją drogą. Okropny. U mnie zawsze tyły wyglądają brzydko, bo ja się nigdy nad tym nie skupiam. Chciałam Wam właśnie to pokazać. I ja kupując ten małe cięcie, bo akurat mąż mi wszedł do pokoju i nie chciałam, żebyście słyszeli, jak się tłucze, więc po prostu przerwałam. Więc tak, ja kupując ten zestaw miałam w opisie zestawu i jak widzicie tutaj, jest do góry nogami, ale widzicie, opisane, że to są nici DMC. No i ten zestaw kosztował coś ponad 30 zł i ja kupując go byłam święcie przekonana, że skoro sprzedawca pisze w ogłoszeniu, że to jest mulina DMC i że to jest napisane tu, że to jest DMC, to będzie DMC. Ale to raczej nie jest DMC. Na 99% to nie jest DMC. Ręki sobie uciąć nie dam, ale teraz już mniej więcej wiem, jaka jest różnica między DMC, a jaka jest różnica między chińskim zamiennikiem. Z uwagi na to, że teraz już tym DMC wyszywam. W momencie, kiedy kupowałam ten zestaw, nie miałam w swoich zapasach żadnej mulinki DMC, więc ufałam, że no, to będzie DMC. Ale nie jest. Nie jest i powiem Wam szczerze, że jest tak spuszczona ta mulina, jest ona w takim stanie, że w ogóle nie jestem w stanie wyciągnąć nitek ze środka. Zobaczcie, co się robi, jak wyciągam nitki ze środka. Widzicie to? Robi się takie coś, takie supły się robią. I tak jak na przykład tutaj. Wiecie, jaka to jest po prostu plątanina? Ja wyciągam nitkę, to się wszystko tutaj podwija, marszczy, robi się supeł i ja, żeby to wyciągnąć, muszę po prostu odciąć nożyczkami. I ja Wam mówiłam, że nie w każdym zestawie da się tak łapać i wyciągnąć sobie mulinkę, tylko trzeba wyciągać jedno pasemko, po kolei sobie rozdzielać i dopiero zawijać od nowa. W tym zestawie właśnie tak jest, że bardzo ciężko jest wyciągnąć tą mulinę. Zobaczcie, jakie to jest splątane. I potem wnioskuję między innymi, że to nie jest DMC. DMC jest... Jakby Wam to wytłumaczyć? DMC jest muliną, która puszy się dużo szybciej niż właśnie chiński zamiennik. Z moich obserwacji wynika, że DMC, która, nie wiem, ona jest chyba bawełniana? Napiszcie mi, bo ja teraz nie wiem, czy dobrze mówię, nie chcę Was wprowadzać w błąd w żaden sposób. Po kilku miesiącach DMC tutaj się robi taki pędzelek, dosłownie taki puch, jakbyście rozdzielili piórko, a ta mulina nie jest tak spuszczona, co może świadczyć o tym, że to właśnie nie jest DMC. Ona jest spuszczona po całości jakby, jest taka jakaś dziwna właśnie jak zamiennik, ale nie puszy się na końcach tak jak DMC. DMC jest właśnie taka charakterystyczna, że się robi takie pierze tutaj na końcu, a w tym się tak nie robi. I właśnie mniej więcej tak wygląda, z moich obserwacji przynajmniej, mulina zamiennik. Po prostu nie umiem Wam tego jakoś wytłumaczyć. Sporo rzeczy wskazuje na to, że to nie jest DMC, ale ciężko jest mi to wytłumaczyć, bo ja to widzę tak jakby naocznie i przez dotyk, ale nie umiem Wam tego przekazać, żebyście Wy zrozumieli. Jakoś nie umiem przekazać tego, co czuję, więc musicie mi zaufać na słowo, że to na pewno nie jest oryginalna DMC. Ktoś mi tam właśnie kiedyś napisał, że to na pewno nie jest oryginalna DMC, ale ja tak do tego komentarza podeszłam na 2 razy, no bo przecież sprzedawca powiedział, że to jest DMC, prawda? No to musi być DMC. A tu proszę bardzo. Także ja się teraz biorę za wyszywanie tego. Tutaj ten 5200. Kończę.
i pokażę Wam, jak to wygląda już skończone z backstitchem. To ujęcie nagrywam w dość nieprzychylnych warunkach, jeszcze z Nadią obok, ale chciałam Wam pokazać już skończony projekt, tak on wygląda. Wszystko zostało już skończone, teraz będę prała. Chciałam Wam go pokazać w takiej wersji totalnie surowej, no ale tak jak mówię, dość bardzo mi się śpieszy i też nie za bardzo światło tutaj dopisuję, z uwagi na to, że podobno ma być za niedługo burza, więc chciałam Wam to wszystko pokazać, tak żebym nie musiała tracić czasu i mogła zająć się dalej obróbką tego obrazu, bo to jeszcze nie jest koniec. Więc tak to wygląda. Tutaj zrobione bardzo na odwal się kontury, bardzo ich nie lubię. To było wiadome, że je popsuję. Jeśli chodzi o nitki, to muliny zostało mi jeszcze bardzo dużo. To, co tutaj widzicie, to są mulinki, które zostały w takim stanie nienaruszonym. Miałam też bardzo dużo muliny na innych organizerach, które już wyrzuciłam. Całą tą mulinę zebrałam tutaj do tego słoiczka, więc tutaj jak widzicie tej muliny jeszcze było bardzo, bardzo dużo na tych organizerach, ale to też już takie skrawki, więc je po prostu wyrzuciłam. Tą mulinkę będę sobie organizować w moich woreczkach strunowych, tak żeby mi się to nie pogubiło. Może jeszcze do czegoś wykorzystam, do jakichś niewielkich projektów. Chowam igłę. No i co? I mogę się brać za pranie. Nie poprawiłam tej łyżki, bo już mi się nie chce. Stwierdziłam, że to jest mało istotne. Niech już będzie ten bochenek chleba tutaj taki na samym środku. Ja teraz idę prać i pokażę Wam już finalnie gotowy projekt, wyprasowany, wyprany, przygotowany. Także za moment wracam. W taki sposób prezentuje się już gotowy projekt. Wykończyłam go szydełkiem i zrobiłam z tego taką trochę serwetkę. Trochę mi to przypomina styl boho. Nie wiem jak Wam, ale tak mi trochę tutaj zaciąga. Mega mi się to podoba. Miałam ogromny problem z wykończeniem tego. Nie dlatego, że nie umiałam czy coś, a dlatego, że jakoś mi to niezbyt wychodziło. Z uwagi na to, że nie mogłam się zdecydować na to, jaki wzór chcę tutaj wybrać jakby. I zobaczcie, tutaj w pierwszym rzędzie zrobiłam takie kwiatuszki, bo tutaj też jest taki kwiatuszek i uznałam, że to będzie pasowało, więc zrobiłam takie kwiatki. No i mniej więcej w taki sposób to wykończyłam. Miałam to później jeszcze naciągać i krochmalić, ale uznałam, że nie, bo tutaj mi się podoba efekt takiego lekkiego pofalowania. Wiadomo, że gdybym to wszystko ładnie naciągnęła, to wszystko byłoby takie piękne, płaskie i równe, ale uznałam, że nie chcę tak robić i że chcę mieć takie wszystko pofalowane, bo to ma w tym projekcie swój urok. No i tak to mniej więcej wygląda. Dajcie znać, co sądzicie. Ja z tego zrobiłam taką serwetkę i nie będzie to taka typowa serwetka na stół, którą można poplamić kawą, ale taka serwetka gdzieś tam na komodę, żeby można było sobie na nią popatrzeć, ale nie za bardzo z niej korzystać. Tutaj przyszła moja córka, też Wam pokazuję. Dobra, dajcie znać, co sądzicie, bo mi naprawdę bardzo, bardzo się ten shop podoba. Tak wygląda ta strona w moim hafciarskim zeszycie. Tutaj u góry mamy napis zwierzątko, dlatego że ja nie mogłam zapamiętać, że to jest shop. Zestaw z AliExpress za 31,19. Nie mam pojęcia, ile kosztuje teraz. Tutaj macie nazwę sprzedawcy, jakby ktoś chciał. Zaczęłam 25 czerwca 2021 roku, a skończyłam 20 czerwca 2022 roku, czyli brakło mi 5 dni. I miałabym równy rok. Tutaj są wypisane wszystkie dni hafciarskie. Jeden kolor to jest jeden miesiąc, jak widzicie, trochę tych miesięcy tutaj było. Najwięcej w czerwcu, bo tutaj sobie najwięcej wyszywałam. Hafciarskich dni 27, ilość znaczków 7448,5, średnia dzienna to 276 krzyżyków i tutaj sobie
wkleiłam zdjęcie. Więc tak to mniej więcej wygląda. Nadia mi standardowo przeszkadza. Ok, więc to by było na tyle w tym filmiku. Pokazałam Wam wszystko, co udało mi się skończyć w czerwcu. Co prawda czerwiec jeszcze nie dobiegł końca w momencie, kiedy to nagrywam, ale nie planuję już nic takiego konkretniejszego kończyć. Raczej będę się zajmować tym, co do skończenia wymaga jeszcze kilku miesięcy pracy, ale jeżeli cokolwiek udałoby mi się skończyć, no to oczywiście dam Wam znać w następnym filmiku. Dajcie znać, który z tych projektów podoba Wam się najbardziej. Mam nadzieję, że Was trochę zainspirowałam swoimi nowymi, skończonymi projektami. Być może sami sobie zrobicie takie ozdoby na słoiki, bo moim zdaniem to jest naprawdę mistrzostwo i zachęcam wszystkich. Ja się bardzo cieszę, bo już dla siebie zrobiłam, więc będę miała to z głowy, a moje drzemy będą wyglądały naprawdę pięknie w tym roku. Także co, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Przepraszam, że moja Nadia trzęsie biurkiem i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!